Dzień dobry, z tej strony Ewa Argalska, inspirowana uczuciami. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. I w dzisiejszym filmie właściwie nie chciałabym, tylko przygotuję kartkę na urodziny. Będzie to kartka w takim dziecięcym klimacie z przepięknej, uroczej kolekcji Piknik od Scrap Boys. Będę wykorzystywała dzisiaj bloczek 20×20 i po raz kolejny powiem, że żałuję, że nie kupiłam bloczka 30×30. Kto oglądał mój film zakupowy, ten wie, że przyglądając tę kolekcję doszłam do wniosku, że tak bardzo mi się ona podoba, że błędem było nie kupienie tej dużej, ale spokojnie ja sobie ją jeszcze dokupię, natomiast teraz chcę wykorzystać to, co już mam. Oczywiście powycinałam sobie trochę elementów z tego bloczka pop-up. Tutaj mam spakowane w kopertkę listki, te urocze zwierzaczki. Jest i tort, no bo skoro ma być to kartka urodzinowa, to bez tortu się obejść nie może. Mam tutaj pewien plan na tą kartkę już w głowie ułożony. To sobie odłożę. No i przygotowałam też kwiaty. Te kwiaty będą dostępne w moim sklepie inspirowaneuczuciami.pl, więc też zachęcam tam do zajrzenia do sklepiku. Ja oczywiście wszelkie linki Wam pozostawiam. Starałam się tak dopasować te kwiaty, żeby tutaj mi się z tą kolekcją ładnie pozgrywały. I na przykład te kwiatuszki, no to zrobiłam coś takiego. Wydaje mi się, że tutaj właśnie fajnie pasuje. Tutaj mamy takie różowe, też tutaj się pojawiały różowe. I tutaj jest taki biało-kremowy. To tak właśnie do tych jaśniutkich kwiatków. Myślę, że to się wszystko fajnie zgra. Słońce tutaj płata mi trochę figle, bo raz jest za chmurką, raz wychodzi zza tej chmurki, więc mam nadzieję, że tutaj jakieś cienie mocne mi się nie będą robiły. Co tutaj jeszcze mam przygotowane? Mam tekturę. Ja oczywiście podbijam sobie na tekturze zawsze jedną warstwę i później elementy też na tekturce. Tu mam tekturę 1,5 mm, jedną grubszą i taką cieńszą milimetrową właśnie już do elementów takich do wycinania. Oczywiście klej introligatorski, mam też klej na gorąco rozgrzany, no i baza kwadratowa. Rozmiar tej bazy to jest 14×14. Na chwilę musiałam przerwać, bo oczywiście, jak to zwykle bywa, w trakcie nagrywania zaczęła czyścić mi się drukarka. Więc jakieś może dźwięki dziwne tam wcześniej było słychać. Co ja tu jeszcze mam? Mam też koronkę do rwania, mam tutaj taką koronkę wiszącą. Przygotowałam sobie też taką koroneczkę. Tutaj akurat jest połówka, bo normalnie ona jest taka podwójna. O. A ja mam tutaj już jakiś tam fragment mi został z innego projektu, więc może ten fragment akurat wykorzystam i mam też taką serwetkę. Wszystkie też te koronki można u mnie w sklepiku kupić. Wydrukowałam sobie też napisy. Różne tutaj fonty wybrałam i mam 3 rodzaje napisów. Dziś są Twoje urodziny, to Twoje urodziny i 100 lat. Jakby ktoś chciał takie napisy, to dajcie znać w komentarzu. To też udostępnię Wam dostęp do tych napisów. Ok, no to czas wziąć się do pracy. Starałam się tutaj nie kłaść jakichś takich rozpraszaczy, tylko skupić się na tej kartce, więc tak dzisiaj czysto, tu nie mam żadnych tam dodatków, koroneczek. I teraz tak, w sumie trochę celowo wybrałam bazę kwadratową, bo mając papiery 20×20 i pracować z bazą kwadratową wcale nie jest tak łatwo, więc pojawi się tutaj na pewno kilka takich fajnych trików, które właściwie może pomogą Wam w tworzeniu, no bo nie zawsze mamy dostęp do dużych papierów. Wiadomo, z dużych jest łatwo, arkusz właściwie tniemy sobie na 4 części i możemy okleić całą bazę kartki, a jak mamy papiery 20×20, to trochę trzeba się nakombinować. I ja wymyśliłam sobie tak, że pierwsza warstwa będzie taka zielona, w te urocze
kropeczki, takie akwarelowe tło i delikatne kropeczki. Później chciałabym wykorzystać fragment tutaj tego nieba i wykorzystać też ten tył, te gwiazdki, bo planuję stworzyć tutaj coś w rodzaju takiej scenki z tymi zwierzaczkami, takiego a la pikniku właśnie, na takiej uroczej zielonej trawie. No i tu mam jeszcze arkusz, który chcę wykorzystać do środka. Myślę, że ten środek też będzie fajnie rozwiązany i pokażę Wam właśnie, jak można sobie popracować z takimi papierami 20×20 i bazą kwadratową. W ogóle ostatnio mam wrażenie, że te bazy kwadratowe troszeczkę tak odeszły gdzieś na bok na rzecz właśnie DL-ek, czyli tak jak u mnie takich skróconych DL-ek. A bardzo dobrze się z tymi bazami pracuje, więc warto wrócić do nich, tak mi się przynajmniej wydaje. Ok, ja tutaj mam mój trymer, nie wiem, jakoś tak go się postaram ułożyć, żeby było w miarę widać, jak ja to będę cięła. Ja oczywiście sobie muszę sprawdzić, jaki wymiar ma ta baza, bo zawsze zapominam, a korzystam cały czas z tych samych baz. To jest 14×14, czyli 5,5 cala na 5,5 cala, jak ktoś woli cale. Czyli tutaj mamy 14 cm na 14 cm bądź 5,5 cala na 5,5 cala. Ja zawsze pierwszą warstwę, którą tutaj mam, to przycinam sobie tak mniej więcej o jakieś 2 mm z każdej strony mniejszą, takie, no może nawet nie 2, bardziej 1,5 mm. Czyli będę to sobie cięła na 13,7 na 13,7, a w calach wyjdzie mi to, już Wam mówię, czyli o 1/8 cala mniejszą sobie docinam tutaj tą bazę. Więc zaczynam od tego zielonego, bo tutaj pójdzie, że tak powiem, łatwo, gładko. Przypuszczam, że wyszłam tutaj z kadru, ale myślę, że to nie będzie jakiś tam duży kłopot. No, cięcie papieru, ja tam nie uważam, że tutaj nie ma nic akurat ciekawego w tym, ale chciałam zrobić tak już razem z Wami wszystko. Sprawdzę sobie tylko, czy mi się to ładnie tutaj podocinało z każdej strony równo i zobaczcie, zostaje mi tutaj taki malutki margines. Dzisiaj pracuję w ogóle na białej bazie. Nie pamiętam już, kiedy robiłam kartkę na białej bazie, bo ostatnio wszystko takie kremowe robię i jest mi dziwnie wręcz. I teraz tak, to będzie to, co jest do środka, czyli też muszę sobie to przyciąć tak jak to, czyli 13,7 na 13,7 bądź 5,3 cala na 5,3 cala. No to docinam i teraz tak, tutaj mi ładnie zostanie właśnie cała ta scenka z tą chmurką i o to mi chodzi. No i teraz zaczynają się już kombinacje, bo ja chciałabym, żeby ta scenka była tutaj tak ładnie u góry. Jak otworzymy tą kartkę, żeby to wszystko było tutaj pięknie widać, więc muszę sobie sprawdzić, gdzie mi to najbardziej będzie pasowało. I ja sobie to zaznaczam też ołówkiem. Tylko muszę sobie wziąć taki cieniutki ołówek. Ja bardzo lubię te automatyczne ołówki. Takie najlepiej właśnie na te wkłady połówki. 0,5 mm, bo one są bardzo precyzyjne. O, tak sobie to tutaj wymierzę do tej bazy. I zaznaczę sobie z jednej strony, gdzie trzeba obciąć. Ten domek będzie tutaj ładnie na środku, te zwierzaczki mi tutaj zostaną i o to mi właśnie chodzi. No i przycinam, może o tak będę cięła. O, właśnie to będziecie wtedy lepiej wszystko widzieć. Bo ja jestem przyzwyczajona do przykładania w ogóle kartki tak do góry na takim dużym trymerze Dale, który mam, to tak mi się najlepiej pracowało. I tak już mi zostało, a na tym mniejszym to właściwie można i do dołu przykładać. O, i zobaczcie. I będziemy mieć przepięknie wyklejony tutaj też i środek. Przykładam, sprawdzam i jest ok. No i teraz słuchajcie, dół. Został mi tutaj fragment taki z tymi pięknymi kwiatami i ja chcę te kwiaty wykorzystać i zrobić z nich takie narożniki, tutaj 2. I w te narożniki wsunąć po prostu miejsce na
zdjęcie, więc pobawię się za chwileczkę w wycinanie właśnie tych narożników. To jest taka rzecz, którą mogę sobie tam już później nawet wkleić. Chociaż w sumie to czemu nie? Pokażę od razu, o co mi chodzi. Dobra, ja sobie to tak brutalnie przytnę i tutaj jakby wyciągnę ten wzór. Ja wycinam nożyczkami Tima Holca, to są te średnie, czyli 7. Mam też 5. Niektórzy się dziwią, jak ja mogę wycinać tymi dużymi. Nie potrafię wycinać, słuchajcie, tymi małymi nożyczkami. No, dla mnie one są tak niewygodne. Ja muszę sobie chwycić, wiecie, włożyć tak konkretnie te palce tutaj w te otwory. No, nie potrafię po prostu wycinać tamtymi nożyczkami. Zostawiam taki minimalny obrys, ale to naprawdę taki mini. Dosłownie pół milimetra, bo nie lubię takich elementów przyciętych bardzo mocno, chociaż u innych na pracach mi się podobają, a no jak ja tak zrobię, że wytnę tak bardzo ten element, to mi się to po prostu nie podoba, więc zawsze zostawiam obrys. Tutaj przy tych mniejszych gałązkach taki troszeczkę większy, no bo też nie będę tego docinać jakoś mocno, szczególnie, że ten fragment, tak jak powiedziałam, będzie narożnikiem, za który będę wsuwała karteczkę z życzeniami, więc tym bardziej musi to być w miarę takie, wiecie, sztywne, nie? Żeby... O, i zobaczcie, i tutaj przykleję ten jeden narożnik, a z drugiej strony drugi, może tak. Też go tak brutalnie tutaj przycnę. I słuchajcie, i właśnie w ten sposób tak, bez problemu wykleimy środek. On będzie wyglądał ładnie, estetycznie, elegancko, no bo tu wszystko będzie właśnie powyklejane. A nie zmarnujemy też papieru. Ja jak robię kartki, to teraz naprawdę bardzo staram się patrzeć na to, żeby tych ścinek zostawało mi jak najmniej. Nawet jak prowadzę warsztaty, to też staram się wykorzystywać wszystkie te ścinki, które gdzieś tam mi powstają. Strasznie nie lubię ścinek, nie lubię zostawiania. Staram się wykorzystać wszystko, nawet najmniejszy paseczek. Kto bierze udział w moich warsztatach, ten wie, że tak właśnie to u mnie wygląda. O, dobra. I wycięłam szybciutko. No i teraz tak właśnie się zastanowię, czy lepiej będzie dać to, powiedzmy, w ten sposób, nie? Czy można też tak ułożyć. Tutaj się fajnie chyba te elementy zgrają ze sobą. O, dokładnie. Tak, tak, tak. I ja to właśnie w ten sposób za chwileczkę tutaj powklejam. Czyli mamy już tu przód, tą pierwszą warstwę. Mamy przygotowany środek, więc to sobie mogę na bok na razie odłożyć. No i teraz zajmę się tą warstwą, nie, tak, tą górną tutaj, czyli tą główną jakby. Zerknę tylko, dobra, nie wychodzę z kadru. I tu znowu chciałabym wykorzystać fragment też tego nieba. I planuję, tak jak powiedziałam, zbudować tutaj taką scenkę. Ja może sobie to przyłożę, to będzie mi wtedy łatwiej zaznaczać te miejsca, w których mam przyciąć sobie ten arkusz. I chciałabym tutaj zbudować taką scenkę. I plan mój pierwotny był taki, że przytnę sobie tu mniej więcej taki pasek i tutaj dołożę ten tył. Jak chcecie sobie ułatwić sprawę, no to można
nie robić tak jak ja, czyli można sobie tylko wyciąć tutaj jakby ten fragment i tutaj już mamy jakby część kompozycji zbudowaną. Dołożyć kwiaty, tak, jakieś te elementy wycięte, te zwierzaczki troszeczkę większe tutaj dać, nakleić nawet na te i w zasadzie kompozycja gotowa. Ale mój plan jest taki, żeby tutaj na dole dać jeszcze koronkę. Taką żeby tutaj właśnie znalazła się ta koronka. Dlatego ja wytnę sobie tu tylko taki fragment i muszę sobie przyłożyć mniej więcej jakby wysokość, która jest mi potrzebna, żeby ta koronka też tutaj była ładnie widoczna, więc ja potrzebuję mniej więcej tak sobie to ułożę. Koronka jest tu, czyli będę cięła w tym miejscu. Nie przejmuję się w ogóle tym, że ten domek będzie gdzieś tam ucięty, bo ja to i tak później zasłonię. No i tutaj. Dobra. Czyli muszę sobie odciąć taki tu fragment, ale też, żeby tego papieru właśnie nie zmarnować, no to najpierw przytnę sobie to w ten sposób i tu przycinam na 5,1/4 cala, czyli 13,3 cm. I też będę miała taką ramkę. Jak chcecie tą ramkę troszeczkę większą, no to można sobie zrobić to mniejsze. Mówiłam 5 i... Dobra, zrobię 5,3... 5,3 16, czyli to jest 13, takie 13,1 i wtedy będzie więcej widać tego zielonego papieru, który tam mam pod spodem. I teraz wycinam ten pasek. Brutalne cięcie papierów. Rzadko mi się to zdarza, powiem szczerze. No ale jak nie kupiłam dużej kolekcji, no to teraz muszę trochę pokombinować. No i tutaj damy te gwiazdeczki urocze, tylko tu gdzieś jeszcze miałam pasek z gwiazdeczkami. I wykorzystam sobie ten pasek, ten jest taki większy, to gdzieś tam mi się też przydać może. Zresztą tutaj taki ładny jest fragment z tymi kwiatuszkami, więc gdzieś może tutaj do tyłu wykorzystam. Zobaczę jeszcze. I tu będzie to. Tutaj przyjdzie koronka. Więc też mi zasłoni jakby ten fragment. I tu będę budowała sobie kompozycję właśnie z tymi elementami, które mam tutaj wycięte. Na pewno dam domek i tutaj te zwierzaczki gdzieś tam poukładam, ale tu mi zależało właśnie na tym, żeby ten fragment tego nieba jednak zachować. Jeszcze tylko się pozbędę tutaj śladów po ołówku. Ok, no to przód już mam gotowy, no to przydałoby się jeszcze zająć tyłem, bo jak wiecie, u mnie kartka musi być wklejona z każdej strony. I patrzę, co mi tu pozostawało. Tu mi zostało też fragment tego zielonego, więc chyba wykorzystam ten zielony fragment. Tutaj mogłabym też te groszki wykorzystać, a tutaj na przykład dać jakiś pasek taki z koronki. Patrzę, słuchajcie, najpierw na te resztki, jakby to tak połączyć. I tak, myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Chcę, żeby to było przycięte na taką samą długość, więc ja sobie, szerokość właściwie, więc ja sobie tutaj zaznaczę, i dotnę. Mam dwa takie same paski i tu mi została ta resztka taka, więc tył będzie taki kropeczkowy i tutaj słuchajcie, dziurkaczem gdzieś mam tutaj taki dziurkacz, ostatnio sobie go odkupiłam,
od jednej ze skraperek i po prostu teraz, gdzie tylko mogę, do tego dziurkacza bym używała. Mam nadzieję, że on mi się tutaj sprawdzi, bo ten pasek jest dosyć wąski. No, zobaczę. Trzeba to równiutko tutaj poprzykładać. Zawsze się boję, żeby nie zepsuć. Na przykład w tych dziurkaczach takich chyba z DP Craft, z tego co kojarzę, tak, chyba tak, DP Craft, to tam jakby te fragmenty tutaj, one są takie wyżłobione. I jak mamy dziurki, no to ten element jakby nam się, nie wiem jak to określić, jakby zahacza nam się o ten wzór tutaj narysowany i wtedy jest po prostu łatwiej. A tutaj no to muszę tak równiutko przykładać. I teraz mam tylko nadzieję, że dobrze sobie ten dziurkacz przyłożę. Czekajcie, jak tak przyłożyłam. Najpierw tak przyłożyłam, nie? To teraz chyba z tej strony powinnam. Bo chciałabym, żeby ten wzór był taki symetryczny z jednej i z drugiej strony. No dobra, zobaczymy, najwyżej nie wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to trudno. Tak, chyba dobrze tak. Już tutaj widzę, że ładnie to wychodzi. Ciekawe, czy sobie nie zniszczę tego tła, bo tu mam tło fotograficzne z Mintaja. Nie wiem, czy pod wpływem tego nacisku ona mi się nie zniszczy trochę. Mam nadzieję, że nie. O, udało się. Dobra, śmieci narobiłam, ale to nic nie szkodzi. Sprzątam od razu, bo to taka drobnica z tego wyszła. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Proszę bardzo. I zasłaniamy cały tutaj ten fragment, nie? I mamy wykorzystane wszystkie ścinki. Wygląda to przepięknie. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze się cieszę, że tutaj mi się tak zgrało, że tu mi został fragment z takimi listkami zielonymi i te kropeczki. No super. Jak dla mnie ekstra. Więc zacznę od wyklejenia tutaj tyłu. Jedną rzecz jeszcze tylko jaką zrobię, to bo tu gdzieś widziałam, że mi zostało trochę kleju. Wiecie, jak wyrywamy te kartki z bloczka, no to czasem ten klej tak na tych brzeżkach zostaje, więc takie odrobinkę, dosłownie takie pół milimetra zetnę sobie tylko ten klej stąd. Tremer już mi chyba nie będzie potrzebny. Odłożę go na bok i wyklejam najpierw tył. Świeżutki klej, więc przetestuję sobie gdzieś tam na jakimś pasku, na jakimś fragmencie, bo to czasem tak jest, że te świeże kleje trzeba mieszać i one tak lubią więcej, jakby takie są bardziej wodniste, nie? Na początku. Też staram się nie dawać tego kleju jakoś bardzo dużo i oczywiście sobie go szpatułką tutaj rozprowadzę lekko. Też takie szpatułki możecie u mnie w sklepie kupić, tylko ja akurat już nie mam różowych, zostały białe mi tylko. Ale to biała też jest ok. I równiutko staram się przykleić. Ale tu wchodzę w kadr. Ale sięgam sobie, bo mam tam przed sobą przybornik z tymi najpotrzebniejszymi moimi rzeczami.
No i teraz tutaj muszę równo, żeby to było tak samo jak tutaj z lewej strony, nie? Więc staram się równiutko dobra, udało się. Trochę mi się tak jakby przesunęło, ale no już nic z tym nie zrobię teraz. I teraz ten pasek. I teraz tak, tutaj klej dam na środek i robię to tak, że rozprowadzę sobie po środku. I tak wiecie, paluchem tutaj tą koronkę tylko delikatnie pociapię, bo wiecie, jakbym dała dużo kleju, to on wycieknie spod tej koronki i to będzie po prostu brzydko wyglądało, a tak jak wezmę palcem odrobinkę, to mi ją fajnie przyłapie, a nie wycieknie mi klej, nie? Dobra, zaraz będę musiała sobie ręce wytrzeć. I tutaj też przykładam równo. I mam pięknie. No, wygląda ten tył naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jak zawsze pod ręką mam chusteczki, moje ulubione, więc wycieram od razu ręce z tego kleju. Kleje czasem lubią uczulać, więc lepiej od razu wycierać. Zresztą już tak mam takie suche dłonie od pracy z kwiatami, że nie będę ryzykować. Dobra, i teraz ty już mam oklejone, to wykleję sobie teraz tą warstwę pierwszą z przodu, tą zieloną. Jeszcze przykładam, zawsze przykładam i zawsze sprawdzam, czy na pewno mi się to wszystko dobrze zgrywa, tak jakbym chciała. Czy gdzieś tam się coś nie przesunęło. I klej. Najważniejsze, słuchajcie, dla mnie są rogi. Brzegi. Na środek oczywiście też jest ważny, nie? Ale jak nie posmarujecie dobrze rogów i brzegów, no to będzie Wam odchodziło na rogach i na brzegach, a na środku tego tak nie będzie widać. I moja ulubiona kość. Uwielbiam po prostu tą kość. Ona się tak świetnie sprawdza właśnie do takiego wygładzania. Jest moim zdaniem najlepsza. Dobra, i zobaczcie, tu mi nic nie faluje, nie? Jakby często słyszę takie informacje, że gdzieś tam kartka mi się pofalowała, nie wygląda to ładnie. Co zrobić? To jest jeszcze mokra, więc jest jeszcze takie dosyć plastyczne. Jak nie macie wprawy w nakładaniu kleju, dać tego kleju za dużo, to ta praca może Wam się pofalować. Więc polecam podłożyć po prostu taką pracę najpierw gdzieś pod jakieś obciążenie, jak już sobie powyklejacie tutaj te wszystkie warstwy. Niech ona sobie tam przez parę godzin przeschnie i dopiero później po prostu naklejajcie elementy ozdobne, nie? A jak wysnie pod obciążeniem, to powinno być ok. Muszę sobie to tak obrócić w moją stronę tu bliżej, żeby to ładnie równo przykleić.
gotowe. To już się robi takie, wiecie, fajne, sztywne, nie? I teraz jeszcze tutaj ten środek. I tak jak powiedziałam, ja tutaj przykleję tę część. O, a tutaj przykleję te kwiaty. Bo tu mi się to wszystko tak, tu mi się to fajnie nawet zgra ze sobą. I tu będzie miejsce na to, żeby wsunąć jakąś kartkę z życzeniami, nie? Tylko... Dobra, jeszcze o jednej rzeczy myślałam, ale... I tutaj co jest ważne? Kleimy tylko po brzegu, żeby nam takie narożniki z tego powstały, nie? Jest trochę tutaj tego kleju przy brzegu. I też staramy się tutaj równo, tak jak mamy tą lewą stronę, to lecimy tak samo tu. No, niech to wyschnie. Jak wyschnie, no to już wtedy będzie można tutaj wsunąć kartkę. Teraz jak już tu przykleiłam tą kolejną warstwę, nie? No to już tutaj tego kleju jest więcej, więc widać, że ona mi się zaczyna do góry podnosić, ale jakoś tak za bardzo się tym nie przejmuję, bo przyjdzie teraz warstwa kolejna na tekturze i ta tektura też tutaj fajnie zadziała i wyprostuje mi trochę tą pracę. Pozaznaczam sobie, gdzie mam obciąć. Taki kwadratowy kawałek wytnę. Tak. Patrzę, bo mam dwie pary tych nożyczek. Jedne są stare, takie już mocno sfatygowane, a drugie służą mi tylko i wyłącznie do wycinania elementów. Więc nie chcę tymi do wycinania elementów wciąć tej twardej tektury, bo tutaj używam tektury 1,5 mm. Mamy to. A, nie powiedziałam jeszcze, że już rozgrzewam sobie klej na gorąco, bo on mi się przyda do koronki. I tutaj to będzie wyglądało w ten sposób. Nawet w sumie teraz tak sobie pomyślałam, że jakbym to dała na tym podwyższeniu, a to przykleiła na płasko i na to koronka dopiero. Żeby ta, wiecie, tutaj jak przykleję koronkę, żeby nie zrobiło się, chociaż nie, może nie, że tak będzie dobrze. Rozkminy skraperki, nie? A no i trzeba jeszcze ładny fragment tej koronki wybrać. Ja to tak zawsze staram się, żeby w miarę symetrycznie było z każdej strony, żeby to ładnie wyglądało. Ale też myślałam, żeby ją trochę tak, wiecie, no, taką falbankę z niej zrobić, nie? To już w ogóle byłoby tak słodko, dzieciaczkowo, z taką falbanką. No tak. A tu jeszcze jedną rzecz muszę sobie sprawdzić, jakbym tak zrobiła to tło i tutaj dała tą warstwę. No i ja to tak, słuchajcie, zrobię. Dokładnie. Dobra, wykorzystuję tutaj ten fragment. Ja sobie go skleję. I jak właśnie takie rzeczy robię, że mam tak pocięte elementy, to biorę sobie kawałek taśmy. Podklejam sobie tą taśmę tak, żeby mi wystawała z drugiej strony. Zaraz Wam to pokażę, o co mi chodzi. O, coś takiego, nie? Robię. I po prostu później tutaj
równiutko z góry sobie dokładam ten fragment. O. No a to, co mam tutaj po brzegach, to ciach i obcinam. Tutaj jeszcze później przyjdzie klej, oczywiście introligatorski, więc jakby nie za bardzo mi przeszkadza to, że tutaj ta taśma jest pod spodem, ale żeby jeszcze fajnego efektu nadać, no to oczywiście można by użyć radełka. Dobra, mata, a właściwie kawałek filcu się znalazł i też mam radełko. Radełko również jest dostępne u mnie w sklepie. Już pewnie większość radełka ma swoje, ale ja tam lubię mieć w zapasie, bo powiem Wam, że już mi się nieraz zdarzyło, że mi się rozleciało po prostu to radełko, a nie są to jakieś duże pieniądze, więc oczywiście jak nagrywam, no to różne dziwne rzeczy się dzieją, nie? Sąsiadka moja ma taką pralkę, że jak wiruje, to po prostu wszystko się u mnie w pracowni trzęsie. Mam nadzieję, że nie słychać było jej wirującej pralki. O. I to będzie moja warstwa numer 2 i to będzie warstwa numer 3, czyli ta warstwa musi być odpowiednio też mniejsza. I tutaj już sobie ołówkiem zaznaczę, może z tej strony. Tak, żeby było też widać to, że było w ogóle radełkowane, nie? No i tyle muszę sobie obciąć. I też tutaj użyję radełka, ale już tylko u góry i po bokach, na dole nie, bo tak już nie będzie tutaj tego widać. No, będzie wypasiona kartka. Dużo się tutaj będzie działo, jak widzicie. Dobra, teraz tak, to naklejam sobie na tekturę. Muszę pamiętać o tym pasku zabezpieczającym. Więc tutaj tekturka, jeszcze sobie tylko sprawdzę, czy ona nie jest za duża. Tu mogę ją odrobinę przypnę. I klej. I rogi, słuchajcie, te rogi to są najważniejsze. Ja to tak po prostu powtarzam cały czas o tych rogach. Bo to, no brzydko to później wygląda, nie? Jak Wam się to gdzieś tam na rogach właśnie odkleja. Dobra, mamy to. Teraz to pójdzie tak. Tutaj jest to łączenie, ale to mi tam nie przeszkadza. Fajnie mi się złożyło, bo jak te dwa kawałki do siebie przyłożyłam, no to one idealnie tutaj ze sobą współgrają, więc super. I to pójdzie tu. I będzie tak pięknie warstwowo, słodko pierdząco. Pełne skupienie oczywiście u mnie, jak robię takie rzeczy, to zawsze, słuchajcie, skupienie 100%. Dobra, za dużo kleju wzięłam i właśnie plusem szpadłki jest to, że po prostu ten klej mogę zdjąć i zostawić taką naprawdę cieniutką warstwę. Za dużo kleju równa się rozmoczony papier, pofalowana kartka, wygięta kartka. Teraz jak dałam tą tekturę, to ta tektura mi fajnie to wszystko tutaj wzmocni, wyprostuje. Ja to wiecie, lubię jak kartka waży, jak ona nie jest taka
leciutka, tylko jak biorę ją do ręki, to wiem, że to jest konkretna rzecz, nie? Dobra, i ten tył, bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo mi się podoba. Na środek zresztą też, nie? Ładnie to wygląda. No i tą warstwę oczywiście też przykleję na tekturze. Także też sobie tutaj fragmencik dotnę. Tektura jest szara, więc nawet jak spojrzymy tak na tą kartkę, wiecie, z góry, z boku, no to tak naprawdę ona się tutaj jakoś bardzo mocno w oczy nie rzuca, bo ktoś sobie mógł pomyśleć, że tak krzywo wycięła. Ale nie, tego słuchajcie, naprawdę nie widać. No jakbyśmy tu budowali nie wiadomo jak duże te warstwy, no to owszem, to ta tektura może tutaj faktycznie gdzieś tam być widoczna, ale takie warstwy na 1,5 mm to naprawdę tego nie będzie widać. A i tu jeszcze jedna rzecz, przyklejam sobie to tak troszeczkę wyżej, bo teraz tutaj na tej części przykleję koronkę, czyli tu pójdzie sobie koroneczka pod spodem. Gdzieś tutaj miałam tą moją taką, o jest ta. I ją tak wiecie, delikatnie pofaluję. Przyłapię ją sobie klejem na gorąco. Trochę kleju. Zawijam brzeg. A jeszcze ważne, żeby sprawdzić, która jest lewa, a która jest prawa strona. Chociaż w przypadku tej koronki to w sumie nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo ona z jednej i z drugiej wygląda ładnie, więc i trzeba tutaj uważać, żeby się nie poparzyć, nie? Więc delikatnie, nawet końcówką, o. I ją tak, wiecie, i składam ją. Nie za gęsto też, żeby nie było to takie bardzo mocno pomarszczone. Koncentruję się na tym, żeby tylko kleju nie dotknąć, bo już ostatnio się tak poparzyłam nagrzewnicą do kwiatów, że masakra. Po prostu masakra. Już mi się goi rana, nie wiem, 3. tydzień chyba. Taka naprawdę duża. Na łokciu. Nie pytajcie, jak to się stało. Ale się stało, niestety. Dobra, tutaj podociskam. Oj, zobaczcie, jak to ślicznie wygląda. Pięknie. Tu mi się ładnie to zawinie. Trochę tam, wiecie, jak będę chciała ją ujarzmić, to można sobie tam delikatnie klejem podkleić. I teraz to, co papierowe, no to klej interligatorski. To, co koronkowe, to będzie klej na gorąco. Ale to moment. Najpierw sobie to rozsmaruję ładnie. Oczywiście muszę dołożyć kleju. I tutaj, słuchajcie, nie żałuję, bo to musi się po prostu dobrze rozpłaszczyć i przykleić. Więc solidny kawał kleju. I ciach. Lecimy. I dociskam tutaj z dołu. To jest ciepłe, więc też uważajcie, żeby się nie poparzyć. Trochę mi się przypłaszczyła ta koronka. No i wygląda ślicznie. Nie?
ładniutko. No i teraz bierzemy się za budowanie kompozycji, czyli tak, elementy do wycinania, kwiaty, listki, trochę tej koronki takiej do rwania. Już pokazuję, co ja tutaj mam. Nie mam tu wyciętych wszystkich tych elementów, ale troszkę ich jest. Dobra, jakby tak dać tutaj płotek, żeby zasłonić to łączenie. Tutaj mamy te chatki. No, są po prostu tak urocze. Ten domek, taki bajkowy, po prostu magiczny. Jest śliczny. I tam gdzieś były takie budki dla ptaków, ale nie, te budki tym razem chyba nie. Tu jest jeszcze ten grzyb. Super jest ten grzybek. Jakby tu dać domek, tu dać grzyba. Może tak? Bo tak wiecie, chcę tutaj ten domek no jakoś go zasłonić, nie? Bo on mi tutaj w ogóle nie pasuje. Mi chodziło o ten fragment taki nieba, żeby był ładnie widoczny. To by mi fajnie wyciągnęło też tą kompozycję, bo tu są takie strzelisty, ten dach jest. Wszystko jest takie, wiecie, bajkowe, więc nawet nie bardzo mi przeszkadza to, że ten grzyb jest taki wielki. Może tak, o, grzybek tu. Nie, płot nie może tego grzyba zasłaniać. Super jest ten grzyb. Chyba tylko jeden taki był. Szkoda. I jakbym to zrobiła tak i tutaj poustawiała te zwierzaki, nie? Jedna myszata z tym tortem. Tu jest jeszcze ten chomik taki śliczny. Tego chomika jak widzę, to mi się w ogóle Asia Szulik przypomina, bo ona ma chomika, no wiem, że chomiki uwielbia. Tu jest jeszcze taka mysza z koszem. Nie, ten chomik chyba trochę za duży. Tu mam jeszcze takiego żółwika. No tylko znowu ta pralka sąsiadki. Tam mi mąż kaszy, tu mi pralka sąsiadki. Wiecie, takie party urodzinowe, nie? Przyjęcie, czy jak to tam sobie, kto woli. No i ta mała taka, nie? Urocza. Powiedzmy solenizm. Patrzę, co tutaj jeszcze mogłabym wykorzystać. Bo tutaj gdzieś mogłabym już dać trochę listków. I powtryniać trochę kwiatów. Zaraz też popatrzę, jakie tutaj mam te kwiaty, bo nie mogą to być duże kwiaty, nie? No nie dam takiego wielkiego, no bo nie będzie tutaj pasował. Ale tu mam też takie maluszki. Takie, o. Nie chcę tych kwiatów też jakoś bardzo dużo dawać. Różowa to może nie, bo różowa to już będzie sugerowała tak bardziej kartkę dla dziewczynki, ale jakbym wykorzystała te takie jasne, białe i kremowe, to one tu by mi bardziej pasowały. W ogóle jak już to nagrywam, to tam na sklepie powinny się też pojawić już te kwiaty od do chłopakowych kolekcji, że tak powiem. Tak wiecie, te kwiaty to tak bardziej symbolicznie, nie? Żeby tutaj się coś po prostu zadziało. Może tak, tu większy, tu mniejszy, o. I tutaj napis by mi pasował. I właśnie napisy, to już Wam pokazywałam, te, które sobie wydrukowałam. I napis bym wzięła, może ten, dziś są Twoje urodziny. Takie napisy to ja lubię sobie ciąć na tej małej. Oj.
pokombinować trochę. Teraz Wam powiem dlaczego. Jak sobie to drukowałam, to te linie nie były wydrukowane przy brzegu. I po prostu nie wiem, jak mam ciąć. Od razu sobie wytnę więcej tych napisów, bo jak te paski są takie cienkie, to one później dobrze nie wyglądają. Znaczy, dobrze nie wyglądają. Źle się je tnie. To chciałam powiedzieć. A mi się o ten podoba. Ten to Twoje urodziny. Jedynie co, to ja nie przepadam za taką zetką, tą taką wyciągniętą. Więc wydaje mi się, że ten napis tutaj będzie. I zobaczcie, tutaj nam się ładnie wpasuje, nie? Nawet na tych kwiatuszkach. Myślę, że tak będzie ok. No to dobra, lecę z przyklejaniem tych elementów. Najpierw na pewno płotek. I tutaj już kleję na tekturze tej milimetrowej. Ja może sobie taki paseczek utnę. Można też oczywiście wykorzystać kosteczki dystansowe, ale jak już zapewne wiecie, ja nie cierpię kosteczek dystansowych. Ich po prostu nie używam. O nie, miałam tutaj tą szpatułkę, wiecie, z tym klejem i mi jeden element w to wpadł. Porządek na biurku przy tworzeniu to jest podstawa. U mnie, jak widać, dziś jest totalny chaos. I ja zrobię tak. Mam tutaj te elementy, ja sobie je podklejam od razu wszystkie. Tą pierwszą taką warstwę, bo później pewnie jeszcze będę i tak musiała gdzieniegdzie podokładać. Tego grzyba trzeba wzmocnić, kapelusz. O, trzeba mu ten kapelusz tak wzmocnić, żeby się nie załamywał, nie? No to brzydko później wygląda na kartkach. Dobra, to podklejone, jeszcze to magiczne zamczysko bajkowe. Tak docinam, nie? Po fragmencie. To norma u mnie. Mogłabym to przyłożyć po prostu do tektury, gdzieś tam sobie odrysować i wyciąć mniej więcej tak, jak potrzebuję, ale nie, ja to tak muszę sobie utrudniać trochę. I jeszcze tą wieżyczkę też wzmocnię, bo ona jest taka dosyć cienka, więc no nie chcę, żeby gdzieś tam mi się zahaczyło na przykład i zepsuło, nie? Jeszcze mam tutaj te zwierzaki. Dobra, to za chwilę. Płotek miał być tu. Tutaj miał być ten grzyb. Muchomor. I tutaj to zamczysko. Tak, grzyba może tak niżej, a zamek nie. Tak było lepiej. Grzyb tak i zamek. I zamek tutaj. Dobra, to może być na tym samym poziomie. To już podklejam sobie klejem na gorąco, żeby mi to ładnie złapało. Bo tutaj część może wychodzić też na tą koronkę, więc
Tu mnie trochę denerwuje, bo ona jest taka odstająca mocno w tym miejscu, ale to nic nie szkodzi. Ja sobie to tam złapię. O, i ją trochę przypłaszczę. Można też tutaj trochę dać kleju introligatorskiego, ją docisnąć, zostawić na chwilę, niech to wyschnie, bo ten klej introligatorski też świetnie właśnie koronki klei. O tak to zrobię, tu będzie ten grzybek. I ten zamek, tylko zamek to dam na jeszcze jednej tekturce, żeby stworzyły nam się tutaj poziomy. Takie kombinowanie. Ktoś by powiedział, na kosteczkach byłoby łatwiej. No ale ja tam lubię się tak bawić, kombinować. I to zamczysko tu. Zamczysko. Szumnie nazwałam to zamczyskiem, nie? No tak, wiecie, baśniowe trochę, nie? Te wieżyczki takie. Wszystko takie. O, no, ślicznie. Dawno nie robiłam takiej pracy dziecięcej. Jeszcze tak patrzę, bo coś mi się tu rogi podniosły, więc jak jeszcze kartka schnie, to ją tak można delikatnie, wiecie, wygiąć i naprostować. Nie, muszę tu zrobić trochę, słuchajcie, porządku, bo to jest po prostu nie do pomyślenia, jak to tu wygląda. Zostawię sobie gałązki, bo gałązki mi się na pewno jeszcze przydadzą. Kwiaty to już mam tutaj wybrane. Zwierzaki mam wybrane prawie. Jeszcze nie wiem, czy tej myszy tutaj nie dorzucę. Motylki, no nie wiem, mogę sobie zostawić motylki, bo może gdzieś tam na tym płocie przy kwiatku dorzucę motylka. Dobra, i to już po prostu na bok, bo za dużo tego jest. Ciężko się skupić nawet. Dobra, i tu mówiłam, że także żółw będzie. No tak mi tu pasuje ten żółwik z tym całym swoim koszyczkiem i tą resztą. Też jakoś tak muszę podocinać tą tekturkę, żeby go wzmocnić tutaj, nie? No i podnieść przede wszystkim, bo jednak tutaj mi zależy na tej warstwowości tej kartki. Dobra, tu będzie żółw w tym miejscu. Tutaj mysza z tym tortem. I tutaj powiedzmy ten solenizant, nie? Mysza też, no jakby inaczej nie było. Musi być na dystansie. I to nawet na podwójnym, bo ona będzie przyklejona do tego grzyba, a powinna mi wystawać ponad ten zamek, nie? A zamek też jest na podwójnym dystansie, więc też tutaj musi być podwójnie. O. I tu mi się fajne warstwy już zrobiły. Tak, żółwia też muszę dać na podwójnym. Dobra, to myszę tutaj już przykleję. Bo już wiem, że to jest jej miejsce. Teraz żółw.
I teraz ten słodziaczek tutaj sobie będzie i tego to już w ogóle muszę na 3 albo na 2 po 1,5 mm, bo tutaj mam cały czas milimetrową tekturkę. Zrobię sobie taki dystans od razu konkretny. A tutaj mi klej wypłynął. Nie dawałam go tak dużo, tylko tak jak widzieliście, tak na środek, bo zdawałam sobie sprawę z tego, że jak to ścisnę, to mi się po prostu tutaj rozpłynie. O, brakło mi słowa. I tutaj ta mysza taka urocza. No i kwiatki. Tu miał iść ten większy, nie? Tutaj miał iść mniejszy. Nie chcę tej gumoszorka tak za bardzo zasłonić. I tu gdzieś jeszcze miał iść kwiatuszek. No, o tak to miało mniej więcej być. I jakieś gałązki jeszcze. A, mogłam wcześniej ją podkleić. O, jeszcze się udało. Dobra. To tu coś tu bym jeszcze jednak dołożyła może. O tak. Trochę tak zaginam te listki, to one też będą tak ciekawiej wyglądały. I tutaj też gałązki by się przydały. O, idealnie. Dobra, odkleiłam tego kwiatka, bo muszę najpierw tu podkleić gałązkę. Rozpędziłam się trochę z tym kwiatkiem. No i pięknie. I tutaj będzie napis. No i powiem wam, podoba mi się to. Podoba mi się to bardzo. Jest tak uroczo. Naprawdę słodziutko. Jeszcze myślę, czy tutaj gdzieś jakiś listków. No może tu jeszcze bym coś dołożyła. Też nie wycięłam wszystkich tych gałązek. Mogłam w sumie ich sobie więcej wyciąć, to bym teraz większy wybór miała. Dobra, to mi bardziej też w tej kartce chodziło o to, żeby pokazać te elementy do wycinania, a nie skupiać się na jakichś tam innych dodatkach. Więc jakby tu elementy do wycinania grają dla mnie tą najważniejszą rolę. Trochę tą gałązkę tu przyłapałam, żeby ona tak mi się spłaszczyła bardziej. No i teraz ten napis. To bym go tutaj tak wsunęła. I zawsze tak z jednej strony pod kątem przycinam. Wygląda to po prostu ciekawiej. I teraz tylko jeszcze się tak zastanawiam,
W ogóle źle go przycięłam, ząbki widać. O. Zastanawiam się, czego nie podbić jeszcze na... Chociaż nie, tak mi się wydaje, że jest. Jest tak uroczo, jest dobrze. Chyba już go nie będę na niczym przyklejać. Patrzę, co mi tu zostało z tych resztek. No chyba, że na tym. To go tak w sumie wzmocni jeszcze trochę, nie? Może o tak to zrobię. Zostawię taki dosłownie milimetr. I tutaj ten dłuższy bok to jednak przytnę. Dobra, nawet się udało. Nawet mi się to udało i teraz... O, dobra, i on jest teraz już taki fajny, sztywny. Jeszcze tekturę tutaj dam, żeby go było łatwo przykleić klejem na gorąco. Już jest tak wzmocniony, że nic się nie powinno stać. Też można go było wygiąć i taką jakby wstęgę tutaj z niego zrobić i taką wstęgę przykleić. Też mi się wydaje, żeby to ładnie wyglądało. O, i tak go tu trochę pod tego kwiatka, tu trochę na te listki, nie? Chyba będzie ok. Muszę sobie tak zobaczyć, wiecie, jak to wygląda. Dobra, no jest, powiem wam, że podoba mi się. Podoba mi się i to nawet bardzo. Kusi, żeby tu jeszcze coś tam gdzieś dołożyć. Tylko. Nie, to już za dużo. Dobra, jest ok. Ja tutaj chciałam, tak jak powiedziałam, skupić się na elementach do wycinania, zbudować taką ala scenkę i wydaje mi się, że ten efekt mi się udało osiągnąć. Jeszcze tak patrzę na tą koronkę do rwania, bo no ja ten efekt mimo wszystko lubię, więc gdzieś tam może sobie takie właśnie drobiazgi dorzucę i też robię to pensetą taką mocno zaostrzoną. Też jest już, powinna już być dostępna u mnie w sklepie. Gdzieś tam w nowościach jej szukajcie, w zakładce albo w zakładce narzędzia. Tak dużo się dzieje ostatnio u mnie i wrzucam tak te niektóre rzeczy nieregularnie. Ale to spokojnie, to są początki. Później już będzie tak wszystko no inaczej, nie? Jak już ten asortyment cały będzie, że tak powiem, w takim wydaniu, w jakim chcę, w jakim wy go oczekujecie, no bo teraz to są takie trochę moje eksperymenty, nie to, co mi ktoś tam powie, że fajnie by było, jakby się znalazło w sklepie to czy tamto. No to ja wtedy staram się taką rzecz po prostu sprowadzić, nie? Dobra, prawie gotowe. Tu muszę sobie ten największy bałagan sprzątnąć. Dobra, szybkie sprzątanie i zgarnianie wszystkiego, wiecie, na bok. Bo co teraz? Teraz myślę, że użyję jakichś takich drobnych
dodatków typu shaker albo jakieś, o tutaj mam te oczka takie niebieskie opalizujące, one by tu bardzo pasowały, ale mam też, to jest w ogóle super słodkie, Rainbow, taki shaker mix mój. Ja mam gdzieś jeszcze, jest cytrynowy sorbet. Bo tutaj są takie żółte te elementy, więc może trochę takich żółtych cekinów, chociaż w tym Rainbow też znajdziemy żółte cekiny, kwiatuszki, takie przezroczyste cekinki, białe, zielone. No tutaj naprawdę jest ich bardzo dużo. Tutaj to chyba każdy zna już, takie kółeczka, oczka to nazwałam, i cytrynowy sorbet jest z plastrami cytryny. Gdzieś tutaj powinny one być ukryte. Już nie będę tutaj szukać. O, jest plasterek cytryny. Także to jest taki miks, słuchajcie, totalny. I perełki, i cekinki, i cytrynki. Więc tak troszeczkę. Podorzucam, żeby jeszcze tego żółtego właśnie się tutaj trochę pojawiło. To jest taki ładny, delikatny, pastelowy żółty. Ja tak za żółtym to nie bardzo, ale właśnie taki pastelowy to powiem Wam, że mi się podoba. Nawet kwiaty miałam taki, a w sumie dalej mam chyba. Tak, mam jeszcze taki żółty, ładny materiał, taki pastelowy, i kwiaty też mam dostępne właśnie z tego żółtego materiału. Może następnym razem kartka z shakerem. Bo tak też w sumie myślałam o tej właśnie kolekcji dziecięcej, czy nie zrobić jej z shakerem, ale w końcu doszłam do wniosku, że jednak pójdę właśnie w takie klimaty a la scenka. Aż ta drobnica. Uwielbiam te koraliki, ale przyklejanie ich tak pojedynczo to nie jest taka łatwa sprawa, a ta penseta właśnie taka ostra się do tego super sprawdza. Ja na kwiatuszki właśnie lubię tak sobie podoklejać. No wiadomo, to trzeba poczekać później, aż ten klej zwiąże, nie? No, zamiast do kwiatka to do palca mi się przykleja. Dobra, to niech sobie tam schnie, wystarczy może tyle, bo tu mogłabym, tak wiecie, dokładać i dokładać przez 3 godziny jeszcze. Zakręcam od razu, bo różnie bywa. Sztuchnę ręką i jeszcze etap ostatni, to po prostu musi być must have moich wszystkich kartek, czyli chlapania. Mam tutaj pędzelek. Położyłam sobie podkładkę i muszę rozwodnić sobie trochę farbę, bo ona już no troszkę mi zastygła. Znaczy, no tak, nie zastygła, tylko zgęstniała. A taką bardzo gęstą to też tak nie za dobrze się chrapie. I pędzelek taki delikatny. Ładne, drobne chlapania robi, tylko zakryję sobie napis, bo nie chcę go pochlapać. I troszeczkę chlapań. Staram się też nie chlapać po tych postaciach tu. Bardziej tak tutaj, gdzie mamy to niebo, ten domek. Pędzelek też jest w moim sklepie dostępny, właśnie taki ładny, różowy. No, ładne kropeczki robi. Dobra, praca zakończona. Nie wiem, ile mi z tym wszystkim zeszło, bo robiłam małe przerwy tutaj w trakcie nagrań.
więc nie wyświetla mi się to jakiś zbiorczy czas, ale myślę, że grubo ponad godzinę. Tak uroczo to wygląda. Dajcie koniecznie znać, czy Wam się podoba. No i ja biorę się za przygotowanie mojej kolejnej inspiracji dla Was. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam do mojego sklepu. Linki wszystkie znajdziecie w opisie filmu. Także żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Pa, pa!